Siema, witam w kolejnym podcaście. Dzisiaj będę omawiał temat, który już bardzo dawno temu chciałem poruszyć. Już bodajże chyba w trzecim odcinku, jak tylko skończyłem wspominanie siebie na YouTube, to chciałem od razu pomówić o nerdzie, o Cinemasacre, ponieważ jest to kanał, może nie tyle kanał, ale sam program The Angry Video Game Nerd. Jest to program, który tak naprawdę sprawił, że zacząłem nagrywać na YouTubie. Była to moja największa inspiracja i w sumie mój ulubiony program w internecie, jakby nie było, chociaż jego jakość znacząco spadła w ostatnich latach, ale mimo wszystko jest to Cinemasacre. To jest jedyny kanał w zasadzie, który subskrybuję od lat bez przerwy i tyle. Dlatego chciałbym omówić trochę historię właśnie Jamesa i Mike'a i Cinemasacre, nerda, czyli nie tylko o Angry Video Game Nerd, ale w ogóle o całej działalności Jamesa Rolfa. Może na początek, jak ja trafiłem w ogóle na nerda, to był gdzieś tak rok 2010, końcówka albo początek 11, kiedy mój kolega Mati pokazał mi właśnie na stronie Game Trailers, pokazał mi Angry Video Game Nerda, ponieważ ja już chyba znałem Super Hranie, czyli taką jakby polską wersję tego. On pokazał mi właśnie, skąd to się wzięło, kto pierwszy zaczął robić właśnie takie wkurzone recenzje, no i pokazał mi to na Game Trailers. Tam już wtedy było sporo odcinków, no bo to już od 6 roku wychodziło, więc w 2010 to mieliśmy już 4 sezony, także było tych odcinków sporo, kiedy ja zaczynałem. No i ja z racji tego, że wtedy byłem właśnie w temacie retro konsol, zaczynało się moje zbieranie właśnie starych konsol, to oglądałem na początku tylko te odcinki, które są poświęcone recenzji jakiejś konsoli, czyli pamiętam na pewno Odyssey, Atari 5200, ColecoVision, Intellivision, konsole do Ponga, co tam było jeszcze, Philips CDI, tam gdzie grał w tą Zeldę i w Mario, to takie Mario Hotel, Mario chyba. Także 5200, czyli po prostu na początku obejrzałem tylko te wybiórcze odcinki, które były recenzjami konsol, a jak już mi się skończyły, no to potem wziąłem się za wszystkie pozostałe. No a później wiadomo, że jak obejrzałem już wszystko, no to oglądałem na bieżąco to, co wychodziło, plus co jakiś czas regularnie oglądałem też od nowa, robiłem sobie całe maratony albo oglądałem wybiórczo ulubione odcinki. Także było to coś, co naprawdę bardzo mi się spodobało. To było coś wręcz idealnego. Mimo że obawiałem się tego w ogóle, bo angielski nie był tak bardzo mocną moją stroną, ale okazało się, że właśnie angielski tutaj jest taki dość łatwy do zrozumienia i też w sumie odkąd zacząłem oglądać nerda, to też mój angielski się znacznie poprawił, przynajmniej w zrozumieniu, no bo wiadomo, że nie mówię po angielsku, nie używam go w mowie, więc podejrzewam, że tu by było słabo, ale jeżeli chodzi o rozumienie, no to teraz oglądam dużo więcej rzeczy po angielsku, słucham podcastów, to też dojdziemy do tego, właśnie podcast Majka i Ryana, także to było pozytywne. Pozytywny wpływ miało to, że zacząłem oglądać coś po angielsku, bo wcześniej oglądałem wyłącznie polskiego YouTube'a. No i tak się zaczęło oglądanie nerda. Później jak już obejrzałem wszystko, po raz któryś z kolei już nie miałem co oglądać, potem zacząłem się bardziej zainteresować genezą w ogóle tego wszystkiego. Myślałem, że wiecie, że to jest po prostu jakiś tam redaktorek z Game Trailers, który tam robi odcinki cykliczne i tyle. Później zacząłem się zastanawiać właśnie, co to jest to Cinemasacre i tak trafiłem właśnie na stronę nerda. Później się wczytałem w internecie, że to jest właśnie niezależny twórca, że tak naprawdę on zaczynał na YouTube, na kanale, który nazywał się James Nintendo Nerd, a później dopiero podpisał kontrakt z Game Trailers i zaczął tam wrzucać po raz pierwszy za pieniądze filmy, a na YouTube zaczęły pojawiać się tylko zwiastuny odcinków i dopiero był taki kontrakt, że dopiero po roku od ukazania się na Game Trailers mógł opublikować pełny odcinek na YouTubie.
No więc jak wspomniałem, wszystko przejrzałem i później zacząłem dociekać w ogóle, zainteresowałem się samą postacią Jamesa Rolfa, więc zacząłem śledzić jego historię na Cinemasacre i na innych stronach. Tam również trafiłem na Board Games, czyli kolejny program, jakby coś w podobie do Angry Video Game Nerd, tylko z recenzjami gier planszowych. No i to również było znakomite. Tam też po raz pierwszy tak naprawdę poznaliśmy Mike'a Matei, który też jest kultową postacią. I naprawdę było to dla mnie trochę takim, trochę przykre i trochę smutne właśnie, że Mike odszedł, czy wręcz został może nawet wyrzucony z Cinemasacre, przestał się z dnia na dzień po prostu pojawiać na kanale, ale do tego też dojdziemy, więc Board Games to było coś również znakomitego. Oczywiście od razu zapałem sympatią również do Mike'a, Motherfucker Mike, który był irytującą postacią. Taki miał być, tak został skonstruowany, chociaż nie odbiega on mocno charakterem od faktycznego Mike'a Matei, czyli również postaci takiej, która też dość duża fala hejtu się nad nim zbiera w internecie, szczególnie w ostatnich latach. W zasadzie dopiero jak odszedł z kanału, to nagle ludzie zaczęli za nim tęsknić. I w ogóle ten kanał, nazwijmy to kanałem YouTube, bo na tym się skupiamy głównie i na tym tak naprawdę od lat też skupia się głównie działalność Cinemasacre. On miał taką też jakby mocną grupę fanów, czy wręcz psychofanów, którzy hejcili wszystkich innych takich recenzentów, którzy zaczęli nagrywać takie wkurzone recenzje. Tak jakby nerd był pierwszy i on miał po prostu do tego wyłączne prawo. I tak przez to na przykład Irate Gamer nie miał w ogóle życia. Też go nie oglądałem go, ale no nie hejciłem go, po prostu próbowałem go oglądać, ale jakoś nie podszedł mi za bardzo. No ale widziałem komentarze, to po prostu i tak szacun dla niego, że on się nie poddał po takiej fali hejtu, jaka się na niego wylewała. Także fanbase tutaj nie był za ciekawy w przypadku właśnie tego kanału. Nie wiem, nerd obrósł tutaj po prostu kultem wśród fanów do tego stopnia, że właśnie chcieli jakby zniszczyć wszystkich innych, jego naśladowców. No ale okej. Więc tak, poznawałem kolejne jego serie. You Know What's Bullshit, Monster Madness to trochę później. Pamiętam jak... To jeszcze nie było aż na tyle ciekawe, żebym tak po prostu to oglądał. Pamiętam, że jak grywałem w Minecrafta, to grywając w Minecrafta sobie oglądałem Monster Madness. Grałem w oknie, miałem na pół ekranu Minecrafta i na drugie pół i odcinek po odcinku oglądałem wszystkie sezony Monster Madness, bo jak to zacząłem, to już kilka sezonów było. Najbardziej mi się podobał ten Godzillaton, czyli wszystkie części Godzilli zrecenzowane dzień po dniu. Bo jest to taka seria, która ukazywała się w październiku, przez cały październik codziennie jedna recenzja, czyli 31 filmów dzień po dniu. Recenzji starych horrorów, nie tylko starych, ale głównie starych horrorów, także też ciekawa seria. Szczególnie ta czołówka z głosem Jamesa, więc to też mnie zainteresowało jakby. No i wszystko generalnie zacząłem od niego oglądać, no prawie wszystko. Głównie w ogóle zaciekawiło mnie to, że on skończył szkołę filmową, że miał takie aspiracje, żeby być takim, wiecie, reżyserem. I właśnie na jego starej wersji strony była filmografia wszystkich jego filmów, jakie zrobił. Były to jakieś kosmiczne ilości, chociaż oczywiście ciężko to nazywać filmami, to były raczej filmiki w większości bardzo takie proste, żeby nie powiedzieć prostackie, część nawet taka pozbawiona jakiejś większej edycji. No ale część z nich obejrzałem, do takich można zaliczyć bardziej kultowych dzieł. To było 6 części Snicksa o takiej nawiedzonej masce, to jeszcze nagrywane
w VHS-ach. Widzę, że są wszystko poukrywane na prywatne, ale nic mi to nie szkodzi, ponieważ ja to wszystko i tak mam. Snicks. Mam to pościągane zawczasu, żeby nie zginęło. Oczywiście prymitywne bardzo horrorki nagrywane na kamerę VHS. Tak wyglądała jego twórczość przed epoką nerda i przed tak naprawdę jego pójściem na studia, czyli nagrywanie prymitywnych filmów wraz ze znajomymi gdzieś tam w domu czy na podwórku. Później w epoce studiów, bo on studiował w filmówce, więc tam jakby w ramach jakichś tam prac zaliczeniowych czy czegoś musiał nagrywać filmy, więc też pojawiały się już takie ambitniejsze horrory, bo on zawsze wokół horrorów się kręcił, czyli Cinemaphobia, It Came From Beyond the Toilet, taki idiotyczny, króciutki filmik, na którym kupa wyłazi z kibla i atakuje miasto. The Deader, The Better, taki film o zombie, czarno-biały, to akurat chyba jest jego takie najambitniejsze dzieło. Legend of Blue Hole tak samo, to jest chyba film, który na koniec studiów, na jakby takie pracę zaliczeniową na koniec studiów robił. Kung Fu Werewolf from Outer Space, też ciekawy film, gdzie kolesie na śniegu walczyli. Fajne sekwencje walki właśnie kung fu. I Curse of the Cat Lover's Grave, czyli też taki horror, trochę slasher, fajna scena rozwalania głowy łopatą w tym filmie. Czyli było trochę takich fajnych, klimatycznych, bardzo tanich oczywiście i tandetnych filmów, ale śmiesznie się to oglądało. Były też komedie, też nagrywane z jakimiś właśnie dzieciakami z sąsiedztwa. Szczególnie fajne były na przykład Holy Shit, gdzie koleżka został obstrany przez jakiegoś gołębia i po prostu krzyczał Holy shit. Także totalne bzdury, ale z pozytywnym takim wydźwiękiem, to też taki trochę sentyment, właśnie filmy z młodości pokazane jak nastolatkowie się bawili. Też właśnie za dzieciaka pamiętam, jak mieliśmy pożyczoną kamerę na moją pierwszą komunię, żeby właśnie nagrać uroczystość. No to wówczas też tak kurczę myślałem, ale fajnie by było mieć kamerę i sobie coś nagrywać, ale byłem mały, kamery były bardzo drogie, to nawet pamiętam, że tej pożyczonej nie pozwolili mi nawet wziąć w ręce, żebym w razie nie upuścił, nie popsuł, bo to kilka tysięcy złotych kosztowała taka kamera VHS wtedy. Więc to też takie troszkę niespełnione marzenie, no ale dozrastaliśmy w takim kraju, gdzie takie rzeczy to było niestety dobro luksusowe, mało kogo było na to stać. Także jakby trochę też takie odnajdywałem w tych filmach takie trochę swoje niespełnione marzenia właśnie z dzieciństwa czy z młodości, że też chciałem zawsze jakieś takie robić rzeczy, ale nie miałem możliwości takiej. No i cóż, i tak kręciło się to do roku mniej więcej 2010. Te filmy się ukazywały. Ja to oczywiście oglądałem od 2010. Z zachwytem tak naprawdę w większości przypadków. Było to naprawdę oryginalne, śmieszne, z fajnym humorem. Też przełomowym filmem, jaki się ukazał, było Cinemassacre 200, które też zrobiło na mnie duże wrażenie. To było takie jakby autobiograficzny film właśnie o Jamesie, jak rodziła się jego pasja, czyli najpierw robienie zdjęć, rysowanie komiksów, nagrywanie jakiejś tam historii na dyktafon, taki wiecie, można powiedzieć protoplastu podcastów, a później dopiero kamera i nagrywanie jakichś właśnie filmików. I tak zrodziła się jego pasja do bycia filmowcem. Już mi w gardle zasycha. No więc to też pamiętam właśnie ten filmik Cinemassacre 200. Jeszcze mam ściągnięty Cinemassacre 100, czyli to jest jakby wcześniejsza wersja. Bardzo trochę podobna do tego, tylko taka bardziej, no, zawierająca jeszcze inne sceny, wywiad z jego mamą, na przykład tam był z dziadkiem,
takie bardziej też osobiste rzeczy, dlatego on go usunął, ale ja gdzieś tam go znalazłem i sobie ściągnąłem. Także takie filmy bardzo mnie inspirowały i też jak właśnie zaczynałem na YouTube, chociaż wiadomo, że ja nigdy nawet nie zbliżyłem się nawet do 1% takiego poziomu, jaki prezentowały produkcje Nerda, no ale jednak te filmy były dla mnie inspirujące, bardzo, bardzo, bardzo inspirujące, szczególnie to Cinema Massacre 200, jeszcze był Cinema Massacre 300, Dragon in My Dreams. To był taki film, gdzie Nerd wspominał takiego jakby smoka, taki pomnik smoka gdzieś tam z placu zabaw, który pamiętał z dzieciństwa. Także no to był taki raz, że to mi dostarczyło niesamowitej rozrywki, dwa, że to było takie właśnie o tematyce, która mnie interesuje, czyli retro gaming. Na trzy, no też pozytywny aspekt, tak jak powiedziałem, że uczyło mnie to angielskiego. No i również no i sama inspiracja, że ta pasja do tworzenia filmów i tak dalej, wtedy to naprawdę czuło się u niego, czuło się, że on to robi jakby z serca, może udawał, nie? Ciężko powiedzieć, ale może to robił dla kasy, tylko w każdym bądź razie oglądało się to świetnie i jakość tego naprawdę była bardzo wysoka. I tak do mniej więcej 100 odcinka, kiedy powstał Rob the Robot i później był odcinek chyba, który się nazywał Nintendo World Championship, czyli o tej najdroższej grze na NES-a i później jakby Nerd wyjechał do Kalifornii, żeby nagrywać swój pełnometrażowy film The Angry Video Game Nerd The Movie. No i później była trochę posłucha na kanale przez jakiś czas. Mike się wtedy bardziej tak jakby zaangażował, żeby coś się działo. Trochę przejął kanał, trochę zaczął wrzucać swoich filmików. Wtedy też trochę głupot nawrzucał, duża fala hejtu wtedy na niego spadła, bo zaczął wrzucać tam jakiś taki był słynny filmik z inspektorem Gadżetem, gdzie on tam zachowywał się jak totalny debil. Ten film został oczywiście usunięty, ale gdzieś tam widziałem go, bo ktoś w internecie, wiadomo, że nic nie ginie, więc ktoś go sobie ściągnął, no i go rozprzestrzenił dalej, także można to znaleźć. Mike Matei, inspektor Gadżet, jakby ktoś chciał sprawdzić, gdzie tam on zachowuje się jak totalny idiota, na końcu strzela sobie w głowę na niby. Także Mike wtedy trochę tak fala hejtu na niego spadła za to, co wrzucał. I w ogóle, tak jak powiedziałem, fani Nerda to byli często psychofani, więc po prostu kiedy Nerd przestał się pojawiać, no bo kręcił swój film pełnometrażowy, no to zaczęli hejcić Mike'a, że nie chcą go oglądać, tylko chcą Jamesa. No i później, cóż, film został w końcu nakręcony. Nerd wrócił z pamiętnym, jest trailer filmu. Nerd wrócił z pamiętnym odcinkiem o grach ze Schwarzeneggerem, wrócił z tą słynną kwestią I'm back. No i zaczęło się na nowo. Zaczął się ukazywać Nerd i wtedy już wtedy nie ukazywał się na Game Trailers, tylko już wtedy każdy odcinek znów ukazywał się na YouTube. Także już mieliśmy ułatwiony dostęp do tego, nie musieliśmy gdzieś tam wchodzić na inne strony. No i później po jakimś czasie w końcu ukazał się również film, to był chyba 2012 rok, który no wiadomo, filmu, który został w ogóle ze składki zrobiony, była składka, pamiętam, na jakimś tam Indiegogo czy coś, do zebrania było 75 chyba $1000, udało się uzbierać chyba ze 175, no i nakręcili film taki, jaki nakręcili. Mi się podobał, no bo nie oczekiwałem niczego wielkiego, aczkolwiek film jest bardzo mocno hejcony też i przez wielu uważany za najgorszy film wszechczasów. Może faktycznie, gdybym nie znał Nerda, nie miał sympatii do niego i nie wiedział, czego się spodziewać, to może rzeczywiście, gdybym to obejrzał tak totalnie nieprzygotowanym, to bym pewnie też tak stwierdził i porównał to do jakiegoś Troma Productions czy coś takiego. No ale że ja znam Nerda, lubię go, więc mi się film nawet podobał. Oczywiście miał dużo słabszych momentów, ale były też zabawne sceny, także dla mnie nie było tragedii. I cóż,
Film się ukazał, no i nerd później dalej sobie tworzył filmy. Tak jak powiedziałem, już zaczęły się ukazywać bezpośrednio na kanale. A jeszcze ważną osobą też jest Kyle Justin, o którym też nie wspomniałem, który od początku też był z nerdem, z Jamesem, który napisał kultową piosenkę tytułową do Angry Video Game Nerda. Też czasami ukazywał się w odcinkach. Mike Matei oczywiście w nerdzie pojawiał się często w rolach jakichś tam przebranych. Najbardziej kultową jego rolą jest Królik Bugsy i Joker, albo też Lew z Alicji w Krainie Czarów. Także on miał dużo ciekawych ról. Później zaczął się też pojawiać James and Mike Mondays, czyli takie co poniedziałkowe gameplaye, w których we dwóch sobie grali w jakieś tam gierki. Też to było sympatyczne. Po pewnym czasie oczywiście znudziło mi się, przestałem to oglądać, bo ile można, ale było to fajne, było czuć chemię, ale później przestałem to śledzić i też jakby z czasem właśnie ludzie zauważyli, którzy to śledzili dość tak szczegółowo, drobiazgowo, wyczaili, że nerd jakby stracił, James znaczy się jakby stracił w ogóle zainteresowanie tym, że często wyłapywali jakieś momenty, kiedy siedzi znudzony, bo Mike tak naprawdę jest nerdem. James to jest taki bardziej nerd filmowy, on bardziej się interesuje filmami, horrorami, muzyką rockową, a gry to jest takie raczej hobby z jego przeszłości, a teraz jakby stało się taką jakby jego pracą. Bardziej udaje mi się, wydaje, takiego nerda niż faktycznie nim jest. I często właśnie widziałem takie memy albo jakieś kompilacje scenek z James and Mike Mondays, kiedy nerd był właśnie znudzony, albo przysypiał, albo w ogóle się nie patrzył, jak Mike gra. Mike coś tam przeżywał, tam krzyczał, nie? A James w ogóle patrzył się w inną stronę, tak jakby był nieobecny. Więc było czuć, że jakby robi to trochę na siłę, no i po jakimś tam czasie, po kilku latach James and Mike Mondays też przestało się ukazywać. Później w ogóle stało się tak, że jakby współpracę podjął James ze Screenwave Media, czyli tą firmą prowadzoną przez Justina Silvermana, czyli przez fanów znienawidzonego najbardziej chyba człowieka, czyli tego otyłego pana, który kolekcjonuje maskotki z Gengarem i z Pokémonów. Wszystko, co jest związane z Gengarem tak naprawdę. No i ten drugi, długowłosy Kiran, czyli dwie postacie, które no nie zdobyły przychylności widzów, ale zaczęli oni współpracować z Jamesem no i zaczęli jakby też mieć duży wpływ na jego twórczość. On w ogóle też tak jakby zaczął spychać na nich trochę swoją pracę. Oni zaczęli montować mu filmy, w ogóle większość rzeczy za niego robić. I niby się częściej zaczęły ukazywać odcinki. Często były też, w zasadzie każdy odcinek Angry Video Game Nerda zaczynał się od reklamy czegoś, jakiegoś głównie internetu, zapomniałem, jak to się nazywa, VPN czy coś takiego. Nawet zawsze przewijałem te reklamy, więc nawet nie wiem, no ale kasa leciała z tego. Kiedyś pamiętam też, że w jakimś filmiku reklamowali nowy sezon Fortnite'a na początku, pamiętam. Także no dobrze, bo to oni muszą na tym zarabiać. Tutaj oczywiście się nie czepią, no bo wiadomo, że to jest ich praca i muszą na tym zarabiać, ale z czasem niestety też ta ilość odbiła się na jakości. Firmy nerda stały się takie bardzo statyczne, że tylko jest jedno ujęcie, jak on sobie siedzi na kanapie, ujęcie tylko na jego twarz, jak coś tam mówi. Nie było już takiego kina akcji jak dawniej, że wiecie, jakieś rozwalanie, demolka, coś tam. Tutaj było totalnie statycznie, totalnie tak po macoszemu, po łebkach, a poza tym przestałem jakby odczuwać w tych filmach, że on naprawdę to czuje. Często były gry tak robione totalnie po łebkach. Było widać, że on nigdy w nie nie grał, albo że nawet w ogóle, że nawet do tego filmu nie grał w to, tylko że dostał jakby scenariusz i jedynie miał to odczytać z kartki czy tam z promptera.
i że prawdopodobnie gameplay nawet nie był nagrany przez niego. Nerd stał się taką trochę prima balleriną, tutaj trochę zaczął gwiazdorzyć, tak mi się wydaje, że wszyscy zaczęli za niego robić. On wykręcał się ciągle tym, że ma żonę, że ma dzieci, że musi się zajmować rodziną. I też są memy na ten temat właśnie, że nerda, że nie mam czasu, to jest podstawowy jego temat. Drugi, że mam dzieci. Także fani zaczęli się wkurzać na niego, że cały czas wykręca się sianem, że nie ma czasu, na nic kompletnie nie ma czasu. I jakby zaczęła spadać też jego popularność. Kiedyś te odcinki to miały po 10 milionów wyświetleń nawet zdobywały, a dzisiaj te ostatnie, jakby spojrzeć na przykład z ostatniego roku, to praktycznie każdy ma tylko około 1 miliona wyświetleń. A jeszcze jest postać Ryana, o której nie wspomniałem, który też właśnie pochodzi ze Screenwave Media, który też jest odpowiedzialny jakby za stworzenie gry Angry Video Game Nerd, wiecie, tej gry, która jest na Steamie, na wszystkim, na konsolach, na Switchu nawet. Także no Ryan też się tam gdzieś pojawiał, głównie właśnie z Mike'iem miał takie filmy, gdzie grali w coś. Później był też ten taki jakby podcast w takim niby sklepie, stylizowana była właśnie sceneria na jakby sklep z grami i tam właśnie prowadzili takie rozmowy Mike i Ryan. To było akurat fajne, podobało mi się. Także no Ryana lubię. Na Ryana też spadła duża fala hejtu. Do dziś chyba dużo osób go nie lubi, ale mi od początku on zaskoczył i czuć, że jest to pasjonat. I że koleś bardzo ogarnięty, bo on jest chyba programistą, więc zna się na rzeczy i miło mi się go słucha i teraz jest nawet ten podcast Mike and Ryan, którego ja słucham na Spotify'u. Bardzo przyjemna rzecz. Czuć pasję. To jest coś takiego, że Ryan to jest jakby ten ogarnięty, on się na wszystkim zna, no i Mike to jest ten napalony taki nerd, który podchodzi emocjonalnie, gra w starocie. Fajnie się tak uzupełniają, fajnie się tego słucha. Polecam Wam podcast Talk About Games, coś się nazywa Talk About Games, Mike and Ryan. Także Ryan jest spoko. Tutaj oczywiście trochę tak się cofnąłem, bo Ryan to już dość dawno temu się pojawił. O właśnie, Talk About Games. Jak ktoś nie zna, to na YouTube można oglądać oczywiście właśnie z wizją, gdzie widać jak sobie gadają, plus jeszcze są jakieś wstawki właśnie z gameplayów, z gier, o których rozmawiają. Natomiast no, ja słucham na Spotify, bo mi zależy tylko właśnie, żeby sobie posłuchać. Także bardzo, bardzo pozytywna rzecz. No oczywiście nerdy ze swoimi kolegami Silvermanem, Justinem Silvermanem oraz Kiranem mieli też swój podcast, czyli ten AVGN podcast chyba to się nazywało. Też słuchałem wszystkich odcinków, aczkolwiek no przestali go tworzyć i tyle. W ogóle to zaraz do tego dojdziemy, bo tu już zbliżamy się tak naprawdę do końca. Aczkolwiek jakość spadała, tutaj taka właśnie na tym stanęło. Jakość jego twórczości zaczęła spadać i potem zaczęła się pandemia, więc teoretycznie wszyscy niby zamknięci w domach, bo przynajmniej tak twierdzili, że są trochę uziemieni. Właśnie nawet James and Mike Mondays już wtedy nie nagrywali na żywo, tylko właśnie tak przez jakiś komunikator James i Mike, każdy u siebie w domu rozmawiali przez coś i grali online, ale mimo wszystko nadal się to ukazywało, więc siedzieli w domach, mieli trochę czasu, żeby rozwinąć ten kanał, ale jednak stało się jakby wręcz odwrotnie, że jakby jakość zaczęła wręcz spadać i nerd cały czas tłumaczył się, że nie ma czasu, bo ma dzieci. I chyba fani właśnie mieli to za złe i też było dużo pojawiało się właśnie filmów, jakichś takich teorii spiskowych na ten temat. Ludzie próbowali sobie właśnie tłumaczyć, były takie filmy wyjaśniające,
prawdę na temat Cinema Sacro, oczywiście prawdę w cudzysłowie, bo to jest prawda taka, która się komuś tam wydaje. Aż w końcu właśnie nerd James zareagował i wrzucił taki film, w którym jakby wyjaśnia wszystko. To znaczy, no tam się tłumaczy, że nie lubicie tam Screenwave Media, no ale oni mi pomagają, przecież ja nie mam czasu, żeby samemu montować te wszystkie filmy, to jest tyle pracy. Ja nie mam czasu, ja mam żonę, nie mam czasu, bo mam dzieci. A później rzuca tekstem, że nie mogę z tego zrezygnować, bo to jest, on powiedział, it is my day job, nie? Czyli to jest moja praca na pełny etat i z tego płaci rachunki i z tego utrzymuje rodzinę, więc teraz jest takie ja wtedy taka lampka mi się zapaliła, zacząłem się zastanawiać, skoro to jest jego day job, to dlaczego nie ma na ten day job? Więc skoro on nie wychodzi z domu do pracy, tylko robienie tych filmów to jest jego praca, to powinien rano wstawać i schodzić do piwnicy, do pokoju nerda, zamykać się tam na 8 godzin i pracować nad filmami. Ale wydaje mi się, że on się totalnie rozleniwił, że jakby stał się, kurczę, taką księżniczką, że wszystko za niego robili właśnie Otyły Pan oraz Kiran, Skirany Kiran. I nerd totalnie chyba jakby sobie odpuścił, więc mówił, że nie ma czasu. I też moja teoria spiskowa jest taka, znaczy spiskowa, takie podejrzenie, że może po prostu jego żona wróciła do pracy i jakby zostawiła z nim dzieci i on stwierdziła, no ty siedzisz i tak w domu, więc zajmij się dziećmi, nie? Twoi koledzy i tak ci montują filmy, więc ty masz czas się zająć dziećmi. Może na tej zasadzie to jest zrobione, że on mówi, że nie ma nigdy czasu, bo może właśnie został kurą domową, nie wiem. No bo jak inaczej to wytłumaczyć, skoro gość mówi, że robienie filmików to jest jego praca na pełny etat, tylko że ile ten pełny etat wynosi pracy? 1 godzinę dziennie? Albo 8 godzin, ale nie dziennie, tylko tygodniowo? Także tak to się tłumaczył. Już chyba nie mógł znieść tej fali hejtu. Gdzieś ten film tutaj był nawet. Nie widzę go teraz, ale gdzieś niedaleko. W każdym bądź razie, chyba że już go nawet usunął, bo może nawet ten film spotkał się z hejtem. Ciężko mi powiedzieć w tym momencie. Nie mogę go tutaj namierzyć. On był jakoś pod koniec zeszłego roku wrzucony. No i jeszcze pod koniec zeszłego roku też wydarzenie takie się stało, ale jeszcze może na chwilę cofnę się o rok wstecz. Rok wstecz nagle przestali nagrywać James and Mike Mondays, a później nagle jak James ogłaszał swoje plany na 2021 rok, to ogłosił, że Mike postanowił odejść z kanału, także wydaje mi się, że nerd usunął ten film, w którym się tłumaczy, bo nie widzę go tutaj. Chyba mógł go usunąć, podejrzewam, że spotkał się ze sporą falą hejtu. Także Mike nagle odszedł z kanału i cóż. I to też fani tego ciepło nie przyjęli, mimo że Mike był trochę hejcony, ale jednak był bardzo taką kluczową postacią, to tak naprawdę on chyba założył ten kanał i dał go jakby Jamesowi. I to on zachęcił go, żeby dalej tworzył nerda po tym pierwszym odcinku z Simon's Quest, który właśnie nagrał na VHS-ie, dał go Mike'owi się spodobało i to on właśnie go nakręcał, żeby dalej robił filmy, także jakby nie było, Mike był kluczową, można powiedzieć, postacią dla tego kanału, a tu nagle zniknął i bez jakiegoś większego wytłumaczenia. Sam też jakby tego nie komentował, stwierdził po prostu, że chce się zająć streamingiem na pełny etat, także odszedł i tyle. No i później właśnie fani nie mogli wybaczyć tego, że zamiast Mike'a to pojawia się tylko Justin i Kiran. No i tak się to ciągło. Przez zeszły rok właśnie pojawił się podcast. Każdy odcinek Nerda ukazywał się co 2 tygodnie, czyli bardzo często. W
każdym był sponsoring, były reklamy. No i potem pojawiła się kolejna seria Monster Madness, która też jakby przelała falę goryczy u fanów, bo okazało się, że recenzje po pierwsze nie są w ogóle napisane przez Jamesa, on je tylko odczytał, filmy montował Kieran, James dostał gotowy tekst, tylko odczytał je do mikrofonu, tekst recenzji i to był taki jego wkład, a jeszcze okazało się, że w ogóle do pierwszego odcinka z 1 października recenzja była plagiatem, skądś tam zarąbana, ściągnięta i wydało się, że jest to plagiat. No i później jakby przeszli do porządku dziennego, chyba przeprosili za to, ale bez większego komentarza. I cóż, i tak do końca roku to jakoś brnęło. Pod koniec roku James ogłosił, że podcast nie będzie kontynuowany, bo nie ma oczywiście czasu. Standardowo, jak to u niego, standardowa wymówka. No i później ukazało się 3-częściowy 200 odcinek o wszystkich grach LJN i 200 odcinek zakończył się w taki sposób sugerujący, że jest to już jakby koniec serii, były podziękowania, były wymienione wszystkie postacie i potem nastała cisza. Potem nastała totalna cisza na kanale. Moment, coś mi się spieprzyło. I cóż, i potem zaczął się nowy rok, a tu nic. Później pojawił się filmik, gdzie James tam wspomina kasety VHS i później kilka recenzji jakichś filmów. Także w tym roku ukazało się dopiero 6 filmów, a mamy już 12 marca, więc te 6 filmów też nie ma dużych wyświetleń. Justin Silverman zniknął, Kieran zniknął, wszyscy się gdzieś rozmyli, wszyscy zniknęli. James został totalnie sam. I cóż, wygląda na to, że James się kończy. Że chyba Angry Video Game Nerd to już będzie zamknięta karta. A sądząc na ilość filmów, jakie się ukazują oraz ilość wyświetleń, no to wydaje mi się, że James albo już wrócił do normalnej pracy, albo niedługo będzie musiał to zrobić i skończy się jego marzenie o byciu filmmakerem i będzie musiał zapierdzielać do normalnej pracy, gdzie będzie siedział po 8 godzin dziennie i jej nienawidził. Także nie wiem, nie rozumiem takiej postawy. Miał tak naprawdę, można powiedzieć, miał świat u swoich stóp. Z taką popularnością i z takim szacunkiem w internecie mógł wiele zdziałać, ale jakby totalnie jakby mu się odechciało. Wszystko jakby powiedzieć, wszystko siadło. I tak smutno mi się zrobiło, że właśnie myślałem, że po prostu ten 200, znaczy w ogóle jak kończyłem ten ostatni odcinek, gdzie były te takie napisy końcowe, to sobie pomyślałem, kurde, no chyba już więcej nic się nie ukaże, no ale czy to możliwe? Przecież to jest jego główna seria, z której żyje, a tu nagle wychodzi na to, że faktycznie teraz będzie hobbystycznie wrzucał tylko jakieś filmiki, żeby kanał całkowicie nie umarł. Będzie może jakieś jeszcze tantiemy zbierał z tych swoich starych filmików, do których ludzie chętnie wracają. Ja też czasami, chociaż rzadko. No i koledzy się gdzieś zmyli, cały hajs będzie dla niego, no ale na ile tego hajsu mu wystarczy? No i cóż, to wszystko. Jeszcze o Mike'u Mateju, też na nim się czarne chmury zbierały. Właśnie Amerykanie to lubią rozpamiętywać rzeczy z przeszłości. W 2004 roku Mike narysował taką serię rasistowskich komiksów Loco Bandito o takim meksykańskim jakimś antybohaterze, rasiście. No i szczególnie ten jeden komiks spotkał się z falą hejtu ze względu na napis w ostatniej kratce, gdzie jest słowo na N. A wiadomo, że jak w Ameryce powie się słowo na N, a nie jest się ciemnego koloru, to wtedy spada na ciebie fala hejtu. Nieważne, że to było 20 lat temu, zanim w ogóle powstał pierwszy odcinek Nerda, ale wielu ludzi przez to hejci Majka, jak również przez te inne jego dzikie akcje, takie jak była słynna afera z nim
odnośnie tego 10-calowego penisa. Jeżeli ktoś pamięta, tak był taki okres, że pod każdym filmikiem nerda były wrzucane komentarze, że o 10-calowym penisie Majka, aż on kiedyś w końcu wrzucił zdjęcie penisa na stronę Cinemasacre. Chociaż oczywiście to pewnie było jakieś zdjęcie z internetu, ale też ktoś tam porobił print screeny i też się rozrobiła duża afera, także z Majkiem było dużo afer, było też można to znaleźć, jak Mike Matej miał streama z Mario po pijaku, grał totalnie na pruty, śmiał się jak idiota, też możecie sobie to sprawdzić, także jest to dość taka postać kontrowersyjna, jest uważany przez ludzi też za bardzo niedojrzałego, właśnie dziwią się, że Erin się z nim spotyka, chociaż twierdzę, że Erin to też jest karierowiczka, że myślała po prostu, że jej kanał się zrobi sławny, jak będzie się spotykać z Mike'iem, ale o dziwo nadal się spotykają, więc może po prostu pasują do siebie, a ludzie tylko pieprzą jakieś plotki. W każdym razie Mike jest kontrowersyjną postacią, ale bardzo go i tak lubię. Wiadomo, że jest to postać z internetu, a nie jakiś tam mój kolega, więc to, czy on jest wkurzający, czy nie, to nie ma dla mnie znaczenia. Fajnie się słucha, widać, że jest pasjonatem gier, szczególnie właśnie jak słucham podcastu Majka i Ryana. Także ja Majka osobiście lubię, a to, że jakiś tam sobie robił rasistowskie żarty w młodości, to o niczym nie świadczy. Przecież zwłaszcza my Polacy lubimy sobie robić czasami rasistowskie żarty i nie uważam, żeby to było powodem do jakiegoś wielkiego hejtu. Żarty żartami, tak? Zresztą kiedyś takie żarty były na porządku dziennym w telewizji. Pamiętacie Świat według Bandich? Żarty na temat otyłych kobiet albo właśnie kolorów skóry. Jakoś nikogo wtedy to nie raziło, a teraz staliśmy się jakby więźniami poprawności politycznej, która po prostu prowadzi do jakby ograniczenia wolności słowa i chore czasy. Ale okej, wracając do Cinemasacre. Cóż, no dla mnie, no smutne to jest dla mnie, że nerd jakby się kończy, bo widać, że ewidentnie się kończy, że nawet opuścili go koledzy, którzy chyba stwierdzili, że jednak nie jest tak dochodowy, jak im się wydawało, ewentualnie on poczuł się dymany przez nich, może za dużo kasy od niego ciągnęli, sam może im podziękował za współpracę, może zaczęło się po prostu coś nie spinać. W każdym razie, a może James po prostu nie lubi się dzielić kasą. Są takie plotki, że dlatego odszedł właśnie Kyle Justin i Bootsy. I może nawet Mike. Są takie plotki. Także no, nie wiadomo też, jaki wpływ żona wywiera na nerda. Może ona go trochę trzyma pod pantoflem. Ciężko to wyczuć. W każdym razie jest to dla mnie smutne, no bo uwielbiam gościa, uwielbiam jego program. Oglądałem wszystkie odcinki. Gdzieś tak te odcinki od 1 do 100, czy tam do 110 to oglądałem wszystkie po kilka razy, bo kiedyś jeszcze parę ładnych lat temu robiłem sobie nieraz maratony nerda, także no jest to dla mnie smutne, że nerd się kończy. No, chciałbym się mylić, mam nadzieję, że jeszcze się odbije i że coś nam jeszcze ciekawego będzie pokazywał, zamiast tylko nudnych recenzji i filmów. No ale zobaczymy. A na zakończenie, jakbym miał wybrać moje ulubione odcinki AVGN, to już tam bez selekcji numer 1, 2 i tak dalej, tylko kilka takich najlepszych. Na pewno byłby to Rob the Robot, czyli odcinek 100. Na pewno byłaby to dwa odcinki z Batmanem, na pewno byłaby to odcinek z Battletoads, z Ninja Gaiden. Też cała seria o Castlevanii była świetna. No było tych odcinków od groma. Naprawdę, tych starych odcinków od 1 do 100 to bym mógł naprawdę wybierać i wybierać tych najlepszych. Nintendo World Championship z Patem Contrim też był świetny odcinek. Także naprawdę było tego od groma. Co tam jeszcze było takiego fajnego z tych starych odcinków? No wszystko tak naprawdę było fajne. Kiedyś nie było tam Bugs Bunny, Crazy Castle i Bugs Bunny Birthday Blowout były świetne odcinki. No kiedyś po prostu nie było słabych. O Atari Jaguar, ogólnie wszystkie odcinki o konsolach były fajne.
To była zdecydowanie najlepszy program, jaki się ukazał w internecie kiedykolwiek. Nie widziałem nigdy nic lepszego. I dlatego jest mi smutno, że się kończy, mimo że w ostatnich latach to tylko jeden na kilka odcinków tak naprawdę mi się podobał. Większość to była dość statyczna i monotonna. Czasem coś tam błysnął, czasem było widać gdzieś tam przebłysk dawnej świetności, ale ogólnie no niestety jakoś spadła. Ale mam nadzieję, że jeszcze coś nagra i że jeszcze wracając do tego filmiku, który chyba usunął, właśnie coś tak tłumaczył, że nie ma czasu, że ma dzieci i tak dalej, że to jest jego praca na pełny etat, to tam jeszcze... A nie, to nie w tym filmie, to w tym filmie o VHS Memories, gdzie wspomina kasety VHS, on sobie tutaj siedzi w swoim właśnie tym takim pokoju stylizowanym, znaczy to jest w piwnicy u niego, to jest stylizowane takie na wypożyczalnię kaset i w którymś momencie on rzuca tam taki tekst, że prawdopodobnie kiedyś to wszystko sprzeda, ale chciałby to zatrzymać najdłużej jak się da i dzielić się jakby tymi wspomnieniami, więc ja tak sobie wtedy rozkminiłem, że może on faktycznie się kończy, że za jakiś czas, jak już to przestanie mi się totalnie spinać finansowo, to przestanie nagrywać filmiki i całą tą kolekcję gier, filmów i tak dalej, to wszystko rozsprzeda, żeby mieć z tego hajs, no bo to podejrzewam, że wszystko jest sporo warte. Więc kto wie, może faktycznie jeszcze trochę czasu i w ogóle nerd przestaje się ukazywać. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie, bo jednak jego twórczość wywarła duży wpływ na moje życie, a naprawdę mam dużo sympatii do tego gościa. Przynajmniej w internecie sprawia wrażenie niesamowicie miłego, a jaki jest naprawdę, no to tego się nigdy nie dowiemy. Zresztą to nie o to chodzi. No także zobaczymy, czas pokaże. Także to wszystko. A czy wy oglądaliście Nerda? Jakie są wasze ulubione odcinki? Kiedy zaczęliście go oglądać? Piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę i cześć.